Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Tak cicho mówię, bo jesteśmy w środku lasu. Ten las, no powiem wam, że robi wrażenie, ponieważ jest mnóstwo drzew iglastych, które są bardzo gęsto posiane. Nie bójmy się jeszcze też liściastych, bo las jest mieszany. No Nie też zauważyłeś dębu? są też liściaste. Są też liściaste. Ale o co chodzi, że tak naprawdę szukamy opuszczonej wioski, która gdzieś tutaj powinna być. Bo to jest takie wyrobisko przez... To jest glina, jak my na tym pojedziemy na tyłka. No tak, tylko że z drugiej strony już schodzimy, już jesteśmy na końcu. Jak rzadko się zdarza, że jesteśmy tak czyści. To za chwilę nie będziemy. No, jestem z powrotem. Grzyby? To? Ja się nie Nie znam. wiem co to za grzyby, ale może nasi Na pewno widzowie ktoś zobaczą. będzie wiedział. My lepiej to nie za grzyb? zrywajmy grzybów. No, rękawiczek nie mam. Ubranych. No, ubranych. Tu musisz uważać. Prawie szpagat. Nie mówię. No. Wiesz, w rosyjskim balecie kiedyś występowałem. Jak? Nosiłeś też takie getry obcisłe? No. Pokażesz mi się kiedyś wieczorem w takich? No pokażę. Ale bez takich. Oj. To jest wąwóz, patrz. Czyli- Musieli iść tym wąwozem. Czyli my teraz wchodzimy do wąwozu. No idziemy dalej. Teraz taką zwykłą ścieżką. Za chwilę Ola sprawdzi, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Wiesz, No. poczekaj. Tak? Trochę trzeba będzie odbić w lewo, wiesz? Czyli w tamtym kierunku trzeba iść? A prosto, a potem delikatnie w lewo. Mhm, dobra. Generalnie kierunek jest dobry. Aha. Może być tak, że GPS za chwilę przestanie działać. Ale ja mam w offline załadowane mapy, także dam sobie radę. Bardzo dobrze. No tam jakaś jest dziura lisa, widzisz? No, bo bursy. Albo borsuka, a borsuki gryzą, trzeba uważać. Ale tylko jakby wchodzę. No, całkiem możliwe, żebyśmy go wkurzyli. Mi się wydaje, że to są pozostałości jakichś takich, jakichś takich, wiesz, z starych dróg do tego. Może tak być, no w sumie jak była Czekaj, wioska, czekaj, to jakieś... W tamtą stronę, czyli dobra, pójdziemy tak jak jest ta droga. W ogóle powiem wam, że ta wioska z niewiadomych przyczyn tak naprawdę została opuszczona wiele lat temu. Tutaj sugerowano nam, że najprawdopodobniej wszyscy popełnili samobójstwo. No chyba jest wiejska legenda. Może tak być. Cała opowieść troszeczkę jest mrożąca krew w żyłach. Czy nie przesadzam w sumie, bo ta historia... No tak, pytanie. No, ale powodów nie znamy, nie? No również zobaczymy na miejscu. Patrz. Coraz ciemniej. Idziemy przypuszczalnie takim traktem, taką ulicą, ścieżką, która prowadziła pomiędzy... Piękny. Zaraz wam pokażę muchomora. Zobaczcie. Taki muchomor. Też to Piękny. może lać, dzisiaj ma padać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie pogoda się nie sprawdza, jest w miarę... Znaczy dobrze, że Dobrze. się nie sprawdza. No, Bo baliśmy się lać. Cały tego, dzień. że będzie padać deszcz. Jednak w takim nieznanym lesie to ciężko by było w ten sposób się poruszać. Słyszę znowu muzykę. Ja też. Teraz zobaczymy, czy idziemy dobrze. No, zerknij tam do... jak to się nazywa? Komórki. Słuchajcie, mamy tabliczkę z napisem: uwaga, obiekt grozi zawaleniem, wstęp wzbroniony. Czyli idziemy. Czyli trzeba wejść. Zaraz wam ją pokażę.
Słuchajcie, i tam na końcu tej ścieżki leśnej widać już budynek pierwszego domu tej tajemniczej wioski. Słuchajcie, jak na opuszczoną wioskę, to dosyć tu jest wydeptane. Tam widzimy stodołę rozpadającą się, a tu mamy pierwszy z opuszczonych budynków tej wioski. Tam idzie Ola, a my będziemy próbować wejść do tego pierwszego pomieszczenia, do tego pierwszego zapomnianego domu. Mówię tak trochę szeptem, no bo jakby nie było, jesteśmy w lesie i nie chcielibyśmy straszyć zwierząt. Zobaczcie, tam jest piwnica. Takie spojrzenie. Dobra. Wejdziemy sobie do tego domu. No w sumie jakby padał deszcz, to zawsze się można schować. O, i tutaj widzimy już bardzo zniszczony obiekt ze strychem. Jakiś pożar. Mnóstwo rzeczy poniszczonych. Poszczególne pomieszczenia, w których jest dużo śmieci. Ale słychać tylko owady i leśną ciszę. Zobaczcie, z tego co ocalało, mamy pozostałości po drzwiach, ościeżnica idealnie zachowana. Obok mamy farbę jeszcze na ścianach, tam gdzie nie odpadła. Julka to koks. A tu mamy piękny wałek z tamtych czasów, jeszcze się zachował. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Aczkolwiek musimy bardzo uważać, ponieważ ten obiekt jest w bardzo złym stanie. Zresztą nie ma co się dziwić. Jest pośrodku lasu. Będziemy musieli uważać na podłogę, bo czyhają na nas niespodzianki. Wchodzimy do następnego pomieszczenia, mocno porysowane przez wandali. Jakieś pozostałości wałka i najprawdopodobniej to był duży pokój, na którym są deski i trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść. Zobaczcie, jak to wszystko to wygląda. Widać, jaki kolor sufitu jeszcze był. I duże okna. Przejdziemy sobie dalej, tak delikatnie, żeby nie wpaść do kolejnego pomieszczenia, które najprawdopodobniej się paliło, bo jest tu dużo okopconych momentów. Znów ten wałek. Więc myślę, że te domy były gdzieś opuszczone w latach 80. Tak obstawiam. Tutaj przecieka dach, sufit, więc lada moment nawet ten betonowy
strop może się po prostu zawalić na głowę. Ale nas tu nie będzie, jak to się będzie zawalać. Tu mamy jakiś tornister, jakąś torbę z tamtych lat. Przejdziemy sobie do kolejnego pomieszczenia, które zostało już mocno zabrane przez przyrodę. Gdzieniegdzie na podłodze leżą jeszcze artefakty z tego domu. Na przykład mamy tutaj... Co to jest? To jest jakaś torba z lotu. Coś po niemiecku, po grecku napisane. Zobaczcie, to może być coś, co rozpoznajecie w jakiś sposób. Może mieliście do czynienia z czymś takim. Jakaś reklamówka. Tutaj stół, ale ten stół jest tak, jakby z jakąś elektroniką miał do czynienia. Najprawdopodobniej jest to jakiś stół techniczny. Tak dookoła się przechodzi, nie? Tak. Czyli tutaj widać był piec najpewniej. No. I Albo wejście do piwnicy, Aria. tutaj? No mogło być, aczkolwiek zobacz, Ale to tutaj jest komin. komin. To po prostu było tak zrobione, że na podstawie starszego pieca został wybudowany nowszy może. No, albo się tutaj dokładało, albo coś. Albo się piekło, piekło się podgrzewało. ten chleb. Nie, to musi być wyżej chyba, wiesz? Wyżej? No, bo tu nie będzie takiej temperatury. Dobra, przejdę tam dalej. I będziemy szli do następnego obiektu, No, szkoda. Jeszcze ich trochę jest. więc musimy się śpieszyć. Ale zobaczcie te klapki. Pewnie od pani domu. Tak jest lat. Co to? Tak. Ptak? Dobra, idziemy teraz w kierunku stodoły. No, ale musiała być piwnica. No, pytanie, jak zejść do tej piwnicy, bo ja tam zrobiłem w sumie filmik, Tamtędy. czyli tamtędy. Czyli tam gdzieś mogła być, albo tutaj w korytarzu. Tutaj zejście, wiesz? Mogło być w korytarzu, a teraz jest zamknięte. Wiesz co, tutaj mogły być deski do podniesienia, w tym miejscu. No. Wiesz? Tutaj, tu. Bo tu też było wejście na górę. Dlatego mogło być wejście do piwnicy na dół, co by... Nie na górę, na piętro, tylko na dach, na strych, bo tutaj nic nie ma już. Na strych, tak. Dokładnie na strych. Na tym szerokim, żeby do grubo? Nie, normalnie. O kurde, jeszcze gorzej. Czyli jak będę grubo, to ci powiem, że to tak wygląda normalnie. Nie będziesz mi w stanie powiedzieć, że to jest na tym rozszerzonym. Nieważne kto ile ma kilogramów. To jest tylko, uważam, że to jest specjalnie po to, żeby producenci wag non-stop nowe wagi produkowali. Czekaj. No może tak. Mi się wydaje, że się ma taką wagę, w jakiej się czuje człowiek szczęśliwy. Oczywiście i tak powinno być. Taka powinna być dobra. Zobaczcie jaka piękna, duża stodoła. Zaraz sobie do niej podejdziemy bliżej. Malowniczo się dach Tak, zniszczył, nie? tak. Nie Ale warto tu podchodzić, ale tutaj tu już nic nie ma. wisi na włosku. No, Ale możemy wejść tak tutaj w tym to jest spoko. bezpiecznym miejscu. Popatrz, tu jest też wyjazd, czyli tam musiało być... To są wszystko młodziutkie drzewa. Tam musiało być też wyjście może. Wiesz? Ale widzę, że też Jakieś imprezy tu są obejście. prowadzone. No, są. Urwek z ogniska. Urzbek Sowińska, a nie wiem. Ale w każdym razie zobaczcie jak pięknie ten dom z okolic tej stodoły wygląda. Tam między drzewami. Widzicie? Jak ładnie? No. I to wszystko są drzewa owocowe tak naprawdę. Po środku lasu jest wioska, w której są drzewa owocowe. Tam jest kolejny dom następnego gospodarstwa, które tutaj zostało opuszczone. Idziemy dalej.
ten dom praktycznie już nie ma dachu. Grozi zawaleniem. Tu jakaś lodówka została wyrzucona. No nie będziemy jej otwierać, bo ona jest otwarta od tyłu. Gdzieś musiał być płot. Tak, to tak musiało być, że w tym miejscu był płot. Dom. Bardzo podobny zresztą do tego, który oglądaliśmy przed chwilą. I podejdziemy do niego. O! Ten już jest bardzo w zaawansowanym rozkładzie. Ale podejdziemy zobaczyć. Tutaj już wejść się nie da, ponieważ przyroda już sobie zabrała wszystko, co trzeba. Nie wiem, co ta deska ma na celu, ale przechodzić raczej nie będziemy po niej. Jak widać, kiedyś można było tam przejść. Jeszcze w 2000 którymś roku zimą. Drzewo wychodzi z okiennicy, z okna. I tutaj też jest pełno. O, tu już niestety jest bardzo zniszczone. Ale możecie sobie zobaczyć, jak to pięknie wygląda. To też ma swój urok. Naprawdę, to też ma swój urok. Wiesz, cały jest rozwalony ten dom. Mocno zniszczony. I grozi zawaleniem. Znaczy, wiesz co, on nie grozi, on się już zawalił. Tak naprawdę. Zobaczcie, jaka okolica. Ci sąsiedzi musieli na siebie nawzajem patrzeć. Być tak naprawdę w bliskim sąsiedztwie. Bo tam mamy ten dom pierwszy, który żeśmy zwiedzali. Tam jest ta stodoła. A tutaj mamy ten dom, który teraz oglądamy. Przykuło mi coś tutaj uwagę, napis na cegle. Ale to jest napis na cegle zrobiony ktoś, kto produkował tą cegłę. Kwiecień dzieciuch? Kwiecień i Dzieciuch. Mieczysław, Stanisław. A wiem, Kwiecień, Mieczysław i Dzieciuch, Stanisław. A tego będziemy musieli wypipać. Ale zakładam, że już nie żyją. Ty wszystkich chowasz, jak ci pasuje. Tak czasami jest prościej. Dobra, idziemy dalej. Tak jak wam powiedziałem na początku, tajemnicza wioska, gdzie najpewniej, przynajmniej tak relacjonowano, popełniono tutaj samobójstwo. A jeszcze wcześniej słyszałem, że tutaj jakiś diabeł ich opętał. Zobaczcie tutaj, jaki pokój i w jaki sposób pomalowane są ściany. Takie kreski. Ktoś miał taki pomysł. Być może to są jakieś lata 80. Tak to przynajmniej wygląda. Przejdźmy jeszcze do tamtego pokoju, żeby wam pokazać. Jak już nie wchodzimy, to wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Jest taka możliwość pokazania z zewnątrz. I tutaj też jakiś duży pokój najprawdopodobniej, w którym jest wałek i forma takiego ozdobnictwa, która kojarzy mi się po prostu z latami 80., początek lat 90. może. To w zależności, w jakim rejonie się mieszka. Dobra. Kierowniczko, i teraz gdzie idziemy? Nie wiem, bo teraz nie jestem kierowniczką, tylko fotografem. Zapomniałeś? A no tak. Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda poszycie tego dachu. To jest Eternit? Może być taki nowocześniejszy w kształcie płytek, no bo nie są to
Ten, Ale zobacz, ten komin jest ładniejszy od naszego. jak każdy. Idziemy dalej. Ta wioska nie była czymś małym. Wokół był las. Dojeżdżało się do niej praktycznie ścieżkami. Tam widzimy jakąś formę najprawdopodobniej ziemianki albo jakiejś piwnicy czy czegoś takiego. Jakaś ziemianka najprawdopodobniej. Nie, to tak daleko? Coś musiało Myślę- jeszcze być. Jakiś bunkier raczej nie. Nie. No podejdziemy, zobaczymy. Wow. Patrz co tu rośnie. Wcześniej takie nagrałam już. Tam przed gospodarczą. Kania. Myślałam, że to jest właśnie kanie. To jest kania. Jak ja bym zjadła kanie. No co ty? Bardzo lubię kanie. Tak? Mhm. A to jest kania, nie? Wydaje mi się, że tak. Dlatego ja wolę kupić niż zerwać No sobie. bo ja- można się pomylić. Mm. A tutaj co mamy? Ziemianka. Mhm. Dobra, ja zerknę tam. Co tam ciekawego w tej ziemiance? Ale to najpewniej jakieś... Chociaż to mógł być schron. Myślisz, że jednak, no? No nie wiem, ciężko powiedzieć mi. Troszkę takie długie. Może był schron. Aczkolwiek nie, to była ziemianka, po prostu przechowywano tam różne rzeczy na zimę. Bo schron nie miałby takich drewnianych drzwi po prostu. Więc myślę, że to po prostu jest ziemianka. Teraz chciałabym wejść na tę drogę, żeby wrócić. Patrz, tu znowu jakiś grzybek. Nie, Siedzi mocno, ale to chyba jest jadalny. chyba nie. Nie? Nie. Tak Słuchaj. mniej więcej się znam takie podstawy. To ty umiesz zbierać grzyby. Umiem, to są takie zupełne podstawy. Nie upadł ci po prostu. Nie, ja bym sobie nie ufał. Powiem to tak, że u mnie szansa na znalezienie halucynek jest większa niż zwykłego maślaka. Doszukaj. Szukaj, rozglądaj się. Tutaj nie ma. Są muchomory. Są halucynacje. Przez jedzenie całego muchomora są halucynacje, a potem jest śmierć. Ale wcześniej są A jeszcze do torsje detoks i się, jeszcze są torsje i i się wymioty. wątroba O rozpada. patrz, na przykład o wilku mowa. A wilk tuż. Zobaczcie. Tutaj jest taki grzyb, który może być całkiem ciekawy. Po spożyciu na pewno życie się odmieni. Ale tutaj, słuchaj. Czekaj, bo nie chcę tego zniszczyć. Nie, to też jest. Tu jest pełno tych grzybów, ale one są piękne. Zobacz tutaj. Naprawdę piękne i w bardzo dużej ilości. Słuchajcie, widzimy kolejne domki w tej zapomnianej przez świat wiosce. Niemniej jednak malowniczy teren i te obiekty, no nie wiem, gdyby było ciemno, przyprawiałyby mnie o dreszcze, Czekaj, ale one są potem mi wejdziesz w fascynujące. kadr, wiesz? Okej, jasne, A teraz ja sobie to zrobię. ale one są fascynujące. Tutaj była dróżka, widzisz? Musiała być. Tak, i to są znowu drzewa owocowe, a na końcu mamy drewniany i murowany domek. Tutaj pewnie jakieś pomieszczenie gospodarcze było. Mhm. Co, pójdziemy najpierw do tego domku? Albo nie, najpierw zobaczymy sobie ten obiekt naprzeciwko, przechadzając się tutaj między drzewami sadu. Wejdziemy sobie zobaczyć,
Najprawdopodobniej domek. O, zobaczcie, jak to wygląda. Zawalony, ale piękny. Drewniany, murowany. Alu, w tym domu, gdzie byliśmy wczoraj, to nie były pustaki. To było coś takiego. Tak. Widzisz? Piaskowiec? Oni w tych rejonach budują w ten sposób, Kamień, tak. że to jest taki, no można powiedzieć, piaskowiec. Ale z tego są robione takie cegły. Tak. Dlatego mogło nam się to pomylić, jeżeli widzieliśmy. Pustaki. Tak, To są takie kamienie tak naprawdę. dokładnie. I takie przeurocze, maleńkie okienko. No i tam ten piękny dom. Zniszczony, ale piękny. Ja przez chwilę jak spojrzałem, to miałem wrażenie, że widziałem doniczki jeszcze z kwiatami w oknie, ale to są cegły. Dziwne złudzenie. Idziemy do tego domku. Cóż to? Co to lata? Jakiś bąk. Zobaczcie tutaj. Ale fajnie. Tutaj na ścianie już trochę odpadło, ale ten domek jest drewniany i tutaj mamy takie ocieplenie. Ładnie to wygląda i oryginalne drzwi, tak jak tutaj były. Spróbujemy wejść głębiej tej chatki. Ona jest pozabezpieczana, ale zobaczcie tutaj na sufit, jak on jest ocieplony. Widać, jak w tamtych czasach właśnie ocieplali pomieszczenia. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj są jakieś pustaki, ale myślę, że to jest takie zrobione później. Tutaj mamy kołdrę, czy jakieś łóżko z siana. Szukam takiej jakiejś jeszcze rzeczy. Tam jakiś bucik leży. Pokażę wam go z bliska. I para tak naprawdę. Bo mamy tu jeden bucik. I jeden bucik jest tam. I wokół przepiękny sad. A tutaj mamy drzwi. Zobaczcie. Oryginalna ościeżnica z tamtych czasów. Patrzcie. Ale to wygląda. Przepięknie. I tu w pokoju, w którym podłoga już naprawdę jest zniszczona, mamy o dziwo niesamowicie idealną, prostą ścianę. I tutaj te cegły, które źle zinterpretowałem i myślałem, że są doniczkami z kwiatami. Na piętro się już nie da wejść. To jest zupełnie zniszczony piec, komin. Słychać głosy, jakby ktoś tutaj szedł. Oj, zobaczcie na tą podłogę. Oryginalna podłoga z tamtych lat. I tu wejście. To O, jest najładniejszy, nie? dzień dobry. Ten jest piękny, bo jest połączenie jakby drewna. Starej chaty, Tak. nie? Czyli
Z tego miejsca wychodzono na ogród, w którym rosną najprawdopodobniej to są śliwki. Wszędzie ten rodzaj mchu. To jest taki mech. On też był na ściółce. Ale on, jak popatrz, wszystkie te owocowe zjada. Wow, ale zobacz, jak ten dom, to był dom. To nie było żadne pomieszczenie gospodarcze. Teraz to widzę. Tam? Tak, Mi się wydaje, że gospodarczy. Tak? To też pomalowane na niebiesko, pewnie. na niebiesko, żeby muchy nie siadały, po prostu nie leciały. No, Bo może muchy- być, tak. Czyli co? Muchy rozpoznają kolor niebieski, interpretują go z wodą i dlatego do niego nie lecą? Tak, one tam wiele nie widzą kolorów, ale... Ale muszą tak to chyba dostrzegać. Zobaczcie, jaka to jest piękna, opuszczona wieś. No tak, byliśmy w opuszczonej wiosce. Opuszczoną wioskę. Opuszczonym zresztą. No tak, na Warto to zaznaczyć. opuszczonym terenie i zobacz, ja tam widzę znowu. No to ja już robiłam temu zdjęcia i cię byłam. Aha. Ariel Kania. Ale ja powiem ci, dziewczyny u mnie w pracy No. przyniosły ostatnio taką kanię. I ona chyba była hodowlana, tak mi się wydaje. Ale myślę, że jak im pokażemy to zdjęcie, to będą wiedzieć, czy to jest kania, czy nie. No tak. No, Tego było tutaj dużo. I mnóstwo grzybiarzy. Podejrzane jest to, że oni tego nie zrywają. no nie zrywają. A może to nie jest wcale kania, tylko jakiś trójok. Co? Może no, tak może być. W każdym razie szkoda, że nie możecie poczuć takiego chłodu, zapachu pachnie tutaj, bo jest pięknie. naprawdę Bez przepięknie. wilgotno. Tak. I przyjemnie. Tak. I te grzyby, dlatego tak obrodziło te grzyby. No, grzybiarzy tu jest mnóstwo, naprawdę. Jak Słyszymy. grzybów po deszczu. Jak grzybów po deszczu. Więcej chyba jest grzybiarzy niż grzybów. Więcej przypada grzybiarza na grzyb niż grzybów na grzybiarza. Coś takiego. Słuchajcie, z tego miejsca, bo już opuściliśmy tą opuszczoną wioskę, będziemy się żegnać. Do następnego piątku. Dzięki, że spędziliście razem z nami ten czas. Nam jest również bardzo miło. Trzymajcie Hej. się, cześć.